stolica, no to punkt obowiązkowy. Zresztą to było do przewidzenia, że tu będzie fajnie, a jest nawet chyba ładniej i lepiej niż myślałem, niż przypuszczałem. Bardzo mi się podoba. Takim oto sposobem dojechałem do stolicy Wielkiego Księstwa Luksemburga, do Luksemburga. No widać, że to duże miasto i teraz szukam jakiegoś miejsca, żeby auto postawić i tak na razie średnio mi to wychodzi, ale już widzę, że tutaj to tak, tu mi się podoba. Póki co to zwiedzam tutaj Luksemburg z samochodu, bo ciężko znaleźć miejsce do zaparkowania. Mieszka tu około chyba 150 000 ludzi, także 1/4 całej populacji tutaj Luksemburga. No i w tygodniu drugie tyle tutaj podobno z okolicznych państw dojeżdża do pracy. Z Niemiec, z Belgii, z Holandii. Ludzie tutaj głównie w sektorze finansowym przyjeżdżają do pracy. No tutaj są miejsca parkingowe, ale to jest za daleko tutaj od centrum miasta. Nie chce mi się zaginać potem z buta nie wiadomo ile. Mega ciasno, wąsko, lusterka poskładane, samochody. No ale tutaj naprawdę, tutaj to już widać tak bardziej na bogato. No w końcu stolica. Po prawie godzinnym krążeniu autem po tym mieście zaparkowałem i tak w takim parkingu płatnym tutaj w podziemiach tego tutaj placu. Nie wiem jeszcze ile będzie mnie ten parking kosztował, ale to nieważne, nie miałem wyjścia, bo tutaj stricto w centrum w ogóle nie ma przewidzianych żadnych miejsc parkingowych, nie ma gdzie auta zaparkować. No i zobaczcie, tutaj to pięknie wygląda. Pogoda dopisuje, turystów, ludzi pełno. Chodzę po prostu tu w prawo, w lewo, szwendam się. Tutaj pałac Wielkich Książąt, tam w budce strażnik z karabinem, czarnoskóry, ciemnoskóry. Tutaj turystów to i mnóstwo. Magnes skupiony w pierwszym napotkanym sklepie z pamiątkami, bo nie wiem, czy jeszcze jakieś inne otwarte dzisiaj znajdę. Taki dosyć fajny, 4,95. Kolejny do mojej kolekcji, otwieracz do butelek, na lodówkę, kolejny kraj, pamiątka jest. Jestem teraz wewnątrz tutaj katedry Notre Dame. Nazwa taka sama jak ta katedra w Paryżu, no ale ja jestem w Luksemburgu, katedra Notre Dame. Rozejrzymy się troszkę. Nie będę nic tutaj gadał, tylko wam pokażę, jak to wygląda. Trzeba zachować ciszę. Budowę kościoła rozpoczęto w 1613 roku. Jest to w tej chwili parafia rzymskokatolicka i na terenie no to jest też miejsce pochówku władców tutaj Luksemburga. Stolica tego państwa Luksemburga leży nad dwoma
rzekami i teraz spróbuję dojść do jednej z nich, bo tam przejeżdżałem tylko autem, a tam dosyć fajnie, malowniczo to wygląda, taka promenada, także idę w stronę tych rzek Molcet i Altet. Idę tak na czuja, tutaj na nawigację nie patrzę, spróbuję dojść do tych rzek. Miasto jest duże, rozległe, także na dobrą sprawę tu w samej tej stolicy spokojnie można by 2 dni spędzić, bo tutaj rozciąga się po jednej, po drugiej stronie rzeki piękne widoki, panoramy, tam mosty, wiadukty. Schodzę w dół, tam jeszcze nie byłem, ale nie chce mi się iść pod górkę, już nogi mnie bolą, nie chce mi się łazić. Miałem tutaj relaksowo gdzieś posiedzieć, ale mam niedosyt. Widzę, że tych miejscówek fajnych tutaj jest wiele, no i chcę ogarnąć jak najwięcej, dopóki widno się nie ściemni. Pod wieczór będę musiał już zjeżdżać tam do siebie. Tymi obwarowaniami, tym murem można tutaj iść i iść, ale widoczki fajne. Także stolica, no to punkt obowiązkowy. Zresztą to było do przewidzenia, że tu będzie fajnie, a jest nawet chyba ładniej i lepiej niż myślałem, niż przypuszczałem. Bardzo mi się podoba. Tam w oddali widać jakąś taką bardziej nowoczesną dzielnicę miasta. Szklane domy, takie trochę wyższe, kolejne dźwigi, następne budynki się budują. A tam z kolei taki też nowoczesny, długi, czerwony most łączący jakby jeden skraj miasta z drugim. Zamotałem się trochę, kierunki mi się mylą. Nie mogę wrócić do tego miejsca, przy którym przejeżdżałem swoim autem, tam wzdłuż rzeki. Nie wiem, o co chodzi. Tu jest też rzeczka, ale to nie ta. No ale tu też jest fajnie, też malowniczo. Może jeszcze uda mi się trafić tam, gdzie chcę. Obiecałem sobie, że będę tutaj mniej chodził, no ale nie da się, no naprawdę nie da się. Człowiek tutaj łyka te obrazy, co nóż w jakiejś ciekawszej lokalizacji. Pięknie. Idę wzdłuż rzeki, za mną taki wysoki wiadukt. Idę przed siebie, nie wiem gdzie dojdę, improwizuję. Jak to często zdarza się w moich wycieczkach, wyprawach, bez planu, idę przed siebie. Zmęczyłem się. Z tyłu kolejne wiadukty. Tutaj wyszedłem na taki główny deptak tego miasta. Butyki, restauracje. Tam cukiernia, chyba mają dobre lody, bo strasznie duża kolejka. No i tak ta ulica, ten deptak ciągnie się tam, o ile dobrze pamiętam,
do rzeki. Tam będzie też fajna taka miejscówka. W mieście tym jeżdżą też tramwaje i to takie mega nowoczesne. Oczywiście też za darmo, bo tak jak już wspominałem wcześniej, Luksemburg to jest pierwsze państwo na świecie, które prowadziło całkowicie darmowy transport. Zarówno autobusy, pociągi, tramwaje. W roku, o ile dobrze pamiętam, 2020 przed Luksemburgiem na ten pomysł wpadła też Estonia, ale w Estonii darmowe były tylko autobusy, a tutaj wszystko. Widzę, że jednak byłem w błędzie, bo część galerii, to nawet takich dużych, otwarta, pomimo tego, że jest niedziela. Tutaj widzę wszystko czynne, także to chyba zależy od właściciela, czy mu się chce w niedzielę otwierać, czy nie, ale nie ma jakiegoś odgórnego przymusu, jakiejś odgórnej ustawy, która zabrania handlu w niedzielę. W tle macie tramwaje, no mega nowocześnie wyglądają. Zaraz będzie chyba odjeżdżał. A ja przed chwilą byłem w sklepie i zaopatrzyłem się w browarka 2,70, no ale nie mogłem sobie odpuścić tutaj tego ich regionalnego Die Kirsch, czy tam Die Kirsche, czyli te, które tutaj często można spotkać w sklepach, które rozlewają w różnych pubach, w restauracjach, i nazwa pochodzi od miasteczka, w którym jest ten rozlewany, produkowany ten browar, miasteczka, w którym wcześniej tam przez chwilę byłem, już Wam o tym wspominałem. Autobusy takie charakterystyczne w kolorach tęczy, i krótkie, i przegubowe, i za darmo. To jest tutaj w tym mieście najfajniejsze. No jeśli komuś na tym zależy, ja i tak tutaj z buta się przemieszczam. Przyjechałem autem. Taka fajna lokalizacja, przejdę tutaj się wzdłuż. No i jakąś miejscówkę muszę wyczaić, jakąś ławeczkę, żeby sobie przysiąść i rozpracować zasłużony browarek. No tam w dole widzę płynie rzeczka, ale to dosłownie taki nieduży strumyk. Moja przygoda tutaj z Luksemburgiem powoli dobiega końca. Nie no, warto tutaj przyjechać, zobaczyć, ale na pewno nie jest to kierunek, do którego jakby warto wracać. Myślę, że jest dużo ciekawszych miejsc na świecie, a nawet w Europie, dużo bardziej interesujących, ciekawych, gdzie ten czas można fajniej spędzić. O, widzę, tam leci samolot. Także tutaj gdzieś jest lotnisko, nie wiem, nie orientowałem się, czy Luksemburg posiada więcej niż jedno lotnisko, ale przypuszczam, że chyba tylko jedno. Tutaj pewnie gdzieś właśnie w stolicy tego państwa. Jestem z tego tutaj dwudniowego pobytu w tym mieście zadowolony. Zobaczyłem w krótkim czasie w miarę dużo. Na pewno jeszcze jest wiele tutaj jakichś lokalizacji ciekawych, wartych zobaczenia, odwiedzenia, no ale na to zabrakło mi czasu. I tak jestem zadowolony, tych zamków parę zwiedziłem, zobaczyłem i wystarczy.
Jestem tu ponownie na tym takim jakby chyba głównym placu tego miasta, Williama. I tutaj jest zejście do parkingu, gdzie stoi moje auto. No ale jeszcze nie idę, jeszcze mam chwilkę. Muszę jeszcze rozchodzić piwko. Tam przed chwilą byłem w takim niedużym markecie. Miałem ochotę na coś słodkiego, no ale nic nie kupiłem, bo pożałowałem. Ceny tutaj no ewidentnie wyższe. Byle kanapeczka, taki trójkącik kosztuje ponad 4 euro. Czekolady też tam widziałem w podobnych cenach. Także ceny zaporowe. No pewnie osoby, które tu pracują, też sporo zarabiają, no ale wydają też niemało. Na tyle, na ile mogłem w tak krótkim czasie, starałem się pokazać Wam tutaj z takiej strony wizualnej najlepiej jak potrafiłem tutaj stolicę tego miasta, no i całe te państewko. Także w ciągu tego mojego krótkiego pobytu byłem w kilku miejscach. Mam nadzieję, że jakoś tam zachęciłem Was do tego, żeby tutaj przyjechać na krótki pobyt, no bo no, powtarzam jeszcze raz, wydaje mi się, że jakiś taki dłuższy pobyt nie ma tu sensu, bo no, przyjechać, zobaczyć, zaliczyć jak najbardziej, ale spędzać tutaj, nie wiem, tydzień to już zdecydowanie jakby mija się z celem. Na ten moment kończę, żegnam się z Wami. O, tu akurat dzwony w kościele zaczęły bić. Tak, na koniec. To by było tyle. Siemanko, trzymajcie się. Pozdrawiam po raz ostatni z Luksemburga.